Witam w kolejnym odcinku. Ostatnio się zastanawiałem, kurczę, powiedziałem wam, że jestem jedynym Polakiem tutaj i miałem takie wątpliwości co do tego, czy jestem jedynym Europejczykiem. Także stwierdziłem, że wezmę was na jedną z gór. Idziemy tutaj ekipą i pomyślałem, że najlepszym sposobem będzie po prostu zapytać się tutaj ludzi lokalnych, czy kogoś spotkali, kto mieszka z Europy, może Polaka. Zobaczymy. Mam nadzieję, że spotkamy kogoś. Tutaj zazwyczaj na tą górę wchodzi mnóstwo osób w sobotę, w niedzielę. Aczkolwiek teraz po tych zdarzeniach z tsunami 2 dni padało i tutaj jest to rzadkością, że pada. No i dowiedziałem się, że ludzie po prostu po takich zdarzeniach odpoczywają sobie. Także mam nadzieję, że się uda. A jak się nie uda, to może troszeczkę wam nagram tutaj okolice, jak to wygląda. Ten back, zoom, with zoom and back. Acá tengo la foto. Ah, pero te dije la que no. Sí, voy a ver uno, no va a van. Ah, no, pues también. Wikilos? ¿San no, Ramón? Sí, J. Ahí está, mira. José María. Eso es para que, verdad, ya no importa. Sigue esta ruta. Entonces tú lo puedes mandar a tu Apple Watch y puedes ir mirando como iba yo el otro día Ya. o acá. Sigue la ruta nomás. Instalujemy jakąś apkę, w razie czego jak się zgubimy, no to możemy się znaleźć. Po drodze na tą górę mamy cmentarz dla psiaków, dla zwierząt. A tam ekipa idzie. Ogólnie mieliśmy wchodzić na tą górę. Zazwyczaj wchodzimy na tą górę, Cerro Grande, ale idziemy na tamtą albo na tą. Coming! Ogólnie bezdomność jest duża, jeśli chodzi o psiaki. Kotów tak nie widziałem dużo na ulicy, ale psiaków bardzo dużo. Zauważyłem, że jest parę takich miejsc w mieście, gdzie jest załóżmy tam 15 bud dla psiaków bezdomnych. No i tam ludzie podjeżdżają i karmią te psiaki i spędzają z nimi czas. Także to jest takie fajne. Hacia arriba. Entonces detrás, cuando nosotros ya cortamos por ahí atrás. Te dziewczyny rozmawiały o tej konstrukcji tutaj. Ogólnie tu miał powstać park, Cerro Grande Park, aczkolwiek zbyt długo czasu to zajmuje i z tej perspektywy nie wygląda to jak park, bynajmniej nie wygląda to na ten moment. Wygląda tak po prostu jakaś droga i that point there is like a tent or Yes. tent? Like you can see the view. Like a viewpoint. Wchodzimy dokładnie tam. Nie wiem, czy widzę, nie widzę dokładnie na kamerce, ale tutaj jest taki punkt obserwacyjny. Cheers! Angielskie słowo cheers zaczęło się od innej imprezy zaraz po moim przylocie do Chile. Znajoma zapytała mnie, jak się mówi na zdrowie po angielsku. Powiedziałem cheers, no i tak zostało. Od tamtej pory zamiast tradycyjnego cześć czy ola, rzucamy sobie czasem to cheers w najdziwniejszych momentach, czy to na imprezie, czy w górach, czy po prostu z daleka na ulicy. Zazwyczaj wchodzimy na tą górę i tam widzicie taki szlak. Tutaj rowerzyści sobie zjeżdżają. Także trzeba uważać jak się wchodzi, bo jak potrąci, to do tej pory nie udało się spotkać tutaj jeszcze kogoś, żeby sobie szedł. Rowerzystów nie chcę za bardzo pytać, bo tutaj sobie ćwiczą, nie chcę przeszkadzać, także zobaczymy może później, bo jest dość wcześnie rano. Lugar de descanso y reflexión, czyli takie lugar, place, w sensie miejsce na refleksję, descanso, to mi się wydaje, że takie jakby odłączenie się troszeczkę i relaks. Mam tu pokazać jak to wygląda. Zobaczcie, jest zima,
Jak tutaj zielono, fajnie. Tutaj można sobie usiąść fajnie. Z takim widokiem wszystko. Sí, es que todo está limpio después de la lluvia. Es como un hoyito. Zobaczcie tutaj, po prostu mega sprawa. Usiąść sobie w tym miejscu i macie ten cały widok tutaj. Aż sobie usiądę, poczuję to. O, polecam. Polecam z tym całym widokiem, mega sprawa na odłączenie się. Także ruszamy dalej. Okay, how do you feel, love? Step by step. Tam widzimy ten namiot. Kurczę, nie widzę tutaj na ekranie, ale... Ach tak, tam. Który widzieliśmy tam z dołu. A tutaj widok do tej pory. Lekka przerwa. A little break. See? Yes. We are almost there. Almost there, love. Lecimy dalej. Powiem wam, chodzę na siłownię, ale takie właśnie wspinaczki to mam rzadziej. Tutaj dziewczyny lecą bardzo szybko, nie zatrzymują się. A dla mnie to już takie troszeczkę jest bardziej cięższe. Aczkolwiek no dużo chodziłem, dużo biegałem kiedyś w przeszłości. Ale no tak, troszeczkę odstaję w tyle. Muszę nadgonić, chodzić częściej. No i już jesteśmy przy tym namiocie. Kurczę, powiem wam, że ten namiot się wydawał taki malutki tam z dołu, a tutaj dość wysoki. Ja bym powiedział, że nawet na 6-7 metrów. Cheers! Oj, super to wygląda. Popatrzcie sami. Dopiero teraz zauważyłem śmieci tam. O, w takim ładnym miejscu niestety potrafimy śmiecić. Ale jest jak jest. A tutaj mamy widok na górę. Nie wiem, czy to w kamerze będzie dobrze widać, ale tam za tymi górami są góry pokryte śniegiem. Super to stąd wygląda. Perdón, sorry. Todo bien. Todo bien. Tutaj w tym miejscu mamy pełno domków i powiem wam, że sama farma, żeby kupić, to jest jakoś 100 milionów chilijskich peso. W przeliczeniu na dolary to jest 100 tysięcy dolarów. Na polskie to podam na ekranie, ponieważ nie jestem pewien. Nie chcę was wprowadzić w błąd. No ale kurczę, no fajne miejsce, żeby sobie mieszkać pomiędzy górami. Ciekawostka, jaką mogę powiedzieć, to jest bardzo drogo tutaj, żeby kupić farmę, a nie mają wody, nie mają dostępu do wody. To jest tutaj firma i dowozi im wodę. Także tak to wygląda. Mira eso. Hey. Mira, escucha. We can throw a rock. We need to find a big rock. Like this one. Oh, maybe this one. You wanna throw? I throw. Oh, not deep. But you don't want to fall. You don't want to fall in there. Jeden kamyczek my musimy położyć. Is it like a tradition or tradition? What? On the top. On the top. Oh. See. Perfekto. No i tutaj mamy następne miejsce, gdzie możemy sobie usiąść.
popatrzeć na widoki. No po prostu jest mega, mega, mega. Zakochałem się. Nie wiem, czy mi się uda uchwycić, ale tam jest taki ptaszek. A z tego, co tutaj dziewczyny mi powiedziały, czyli jest chilijski ptak. Potem wam tutaj wkleję zdjęcie, jak wygląda dokładnie, bo nie wiem, czy na kamerze jest to w fajnej jakości i czy dobrze widzicie. O, flew away. No. No, la policía, no. La policía. Też tam był koliberek, ale niestety zobaczył nas, odleciał. Nie udało się go nagrać. No to jesteśmy na miejscu, doszliśmy. Zobaczymy widoki stąd. Ale wprowadziłem was w błąd, ponieważ myślałem, że tutaj już jest nasz koniec. A tutaj dziewczyny do mnie krzyczą, że kurczę, to jest dopiero nasza rozgrzewka. Za tą górą jest nasza góra. O, cheers! Za tą górą jest nasza góra. Ale już tutaj spocony, powiem wam. I już pełen nadziei. Caminito, mitad es cerro. Hay uno así, ¡shum! Sí. Y ahí descansamos, porque hacia arriba es como ir escalando, así. No se están pescando bien. Y respira fuerte. Czas na snack. Troszeczkę energii. Is your personality all the time you are joking? Claro, sí. Yes. Mira, ¿viste la chamaca? This is the way to go down? Method. Okay. Ja tu idę swoim krokiem. O, tak. Mam, dwa. Do momentu, aż gdzieś tam nie wyrżnę, nie? I like it. Yes! Nie należy się poddawać, tylko iść do przodu. Tutaj jest taka tradycja, że jak zjecie na przykład pomarańcze i macie skórkę, no to zostawiacie tą skórkę tutaj w górach. No i mówicie thank you, muchas gracias dla natury. Właśnie dostałem taką rekomendację tutaj. No to pomarańcza zjedzona. Podziękowania dla natury również. Dziewczyny gotowe. No to wchodzimy. Senderito, mira. Así, ahí. ¿Ya? No to teraz aguita. Ogólnie po hiszpańsku woda to jest agua, ale Chilijczycy mówią z takim aguita, na przykład, albo herbata te, to mówią tecito, café, cafecito, także dodają takie końcówki fajne, podoba mi się to. O, tak więc mamy tutaj więzienie, w którym mamy najgorsze przypadki, jakie możecie sobie wyobrazić. Morderstwa jakieś na zlecenie, a w ogóle okrutne rzeczy. I nawet ludzie z Santiago są tutaj wysyłani. Jak jest jakiś ciężki przypadek, także no nieciekawie. Więzienia w Chile różnią się w zależności od regionu. W La Serenie jest zakład karny, gdzie trafiają najgorsi przestępcy z całego kraju. Moja znajoma, lekarka, wchodziła tam podczas pandemii, żeby szczepić więźniów. Słyszała rzeczy, których naprawdę nie chcielibyście usłyszeć. Jeśli byłbyś ciekaw, mógłbym opowiedzieć o tym w innym odcinku. Tutaj mamy widok na La Serenę. La Serena się ciągnie tutaj. Tam dalej jest Coquimbo. Chile podzielone jest na 16 regionów. My mieszkamy w jednym z nich, w 4. regionie Coquimbo. No i mieszkamy w stolicy tego regionu La Serena. No to doszliśmy. Popatrzcie na widok. Tutaj ocean spokojny, południowy, piękny widok. A z tej strony popatrzcie na widoki. Przepiękne. Można sobie usiąść.
Podczas wchodzenia na szczyt spotkałem tylko jednego chłopaka, ale nie chciał być na kamerze, więc uszanuję jego decyzję. Powiedział mi, że nie zna nikogo z Polski ani Europy. No i tak, góry piękne, ocean spokojny z jednej strony, majestatyczne szczyty z drugiej. Taki ze mnie youtuber, że zapomniałem wziąć zapasowej baterii, więc pada w połowie nagrywania. Ale chociaż udało mi się pokazać wam te piękne widoki. Następnym razem spróbuję szczęścia w mieście, tam gdzie jest więcej ludzi. Może ktoś powie mi, że zna kogoś z Polski, albo przynajmniej z innego kraju w Europie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mówił do was Papa de Polonia.